Gdzie diabeł nie może, tam, no wszyscy wiemy, bo to znane przysłowie, tam babę pośle. No może to takie hasło, trochę mało feministyczne, no bo ta baba to tak straszliwie brzmi, ale tak naprawdę to widać, że diabeł posługuje się kobietą. I to tak od początku dziejów było. Ja mam na imię Ewa i kiedyś na jednym ze spotkań właśnie powiedziałam, że to tak jest, a inni mi powiedzieli, że przecież to tak było od początku. No i tak trochę zabrzmiało zabawnie, ale tak naprawdę to proszę zobaczyć, co nam proponują kobiety i w jaki sposób to zaprzeczone macierzyństwo w wersji feministycznej w tej chwili jest wykorzystywane przez cywilizację śmierci. Proszę Państwa, to jest naprawdę przerażające. Ale rodzi się z krzywdy, bo ten pierwszy ruch feministyczny, no to był taki bunt kobiet na zasadzie, dlaczego my mamy być zawsze gorsze, pozbawione głosu, dlaczego nas się zmusza, dlaczego nas się gwałci, dlaczego nie możemy się bronić, nawet bronić. Było tam bardzo, bardzo dużo cierpienia i krzywdy, które powodowały zwiększoną siłę tych ruchów. Ale z czasem to zaczęło zmieniać swoje oblicze. No i mamy kobiety, które lansują zaprzeczone macierzyństwo jako główny cel, jako osiągnięcie współczesnej cywilizacji. Proszę Państwa, wróćmy do otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Słyszałam takie głosy, że przecież, no owszem, była taka prowokacja bluźniercza na samym otwarciu, to naśladowanie ostatniej wieczerzy, to bulwersujące. Na ten temat już mówiłam, ale że to w zasadzie nie dotyczy spraw związanych z obroną życia, w związku z czym dlaczegoż to miałyby się wypowiadać no właśnie osoby zaangażowane w to, żeby dziecko było chronione od samego początku, dziecko nienarodzone jeszcze, dziecko w łonie matki, dziecko poczęte. No i teraz zwróciliśmy uwagę wreszcie na to, co jeszcze było pokazane podczas tego otwarcia, podczas tej niesamowitej prezentacji. I zwrócili nam na to uwagę brytyjscy obrońcy życia, właśnie kobiety. Brytyjczycy są bardzo uwrażliwieni na to, co dzieje się we Francji, bo oni mieli rewolucję francuską na plecach, no i mieli z tym mnóstwo problemów, bo niektóre sprawy się przenosiły, mieli mnóstwo uchodźców też z tego powodu. Do dziś dnia są dosyć bliskimi sąsiadami przecież i śledzą kulturę i historię francuską. W związku z czym więcej może widzą i wiedzą niż w innych krajach, niż my, na przykład Polacy, ponieważ nie interesujemy się aż tak bardzo tymi zjawiskami społecznymi, które tam następują, a to jest duży błąd. No więc, proszę Państwa, co zaproponowano podczas tego otwarcia? Otóż z Sekwany wystawały złote pomniki 10 bohaterek, 10 najważniejszych kobiet dla Francji, właśnie w jej historii. No i tak jak prezydent Macron powiedział, to jest Francja. Proszę Państwa, wśród tych 10 kobiet 3 te, które działały w XX wieku, i to były wszystkie z tego okresu, to są osoby najbardziej zasłużone dla promocji zabijania dzieci w łonach matek i we Francji, i w wymiarze międzynarodowym. I to było nam proponowane, tak trochę zaszyte, a jednocześnie z taką dumą, to jest Francja, i te kobiety były prezentowane podczas hymnu narodowego. Warto się przyjrzeć, co to za kobiety. Otóż, proszę Państwa, to są feministki, walczące feministki, które każda miała swoją historię, współpracowały ze sobą. No ja może bardzo krótko. Po pierwsze, te złote figury pokazywały Giselle Halimi.
To feministka znana bardzo, one wszystkie były bardzo wykształcone. Ona się urodziła w żydowskiej rodzinie w Tunezji, ale skończyła studia w Paryżu, no i wyszła za mąż w Paryżu pierwszy raz, drugi raz. No i była taką osobą, która była bardzo widoczna, zaangażowana społecznie, była filozofem, była pisarką, była feministką. No i przede wszystkim była ateistką, co podkreślała bardzo jednoznacznie. No i politykiem. Była bardzo widoczna. No a oczywiście dla tych wszystkich feministek aborcja to był główny cel. Druga z tych pań to Simone de Beauvoir. Pisarka, bardzo znana pisarka, filozofka, pochodząca no tak trochę z arystokracji, trochę z klasy średniej, z dużą klasą, ale jednocześnie podkreślająca, że pomimo wychowania katolickiego, które otrzymała w rodzinie, ona jest 100% ateistką, odrzuciła to wszystko, no i w lewacki sposób dążyła do nowego świata. Do tego świata, w którym dzieci nie powinny się rodzić, bo kobieta powinna być wyzwolona i z macierzyństwa, i z małżeństwa, no bo ona też małżeństwa nie zawarła, chociaż żyła z Sartrem przez całe życie. No na takich dosyć dziwnych warunkach, bo tam były również związki jednopłciowe w jej historii. Wszystko razem bardzo mocno wymieszane. No a trzecią panią była Simone Weil. Simone Weil to bardzo ciekawa osoba, ponieważ jako Żydówka z całą rodziną była aresztowana w 1944 roku i wywieziona do Auschwitz. Miała tam coś koło 10 lat i przeżyła tylko dlatego, że miała dużo szczęścia, ponieważ był już 44, było już dużo zamieszania, już było niedługo do wyzwolenia. No oczywiście współwięźniarki starały się jej pomóc, ratować ją jak tylko możliwe. Przeżyła również obóz niemiecki, no bo były, prawda, ewakuacje, ale coś w niej z tego wszystkiego zostało. No i okazało się, że kiedy skończyła studia, była bardzo wykształcona, zaczęła działać politycznie, była również ministrem zdrowia. No dzisiaj nasze feministki powiedziałyby, że ministrą zdrowia, która dążyła do tego, żeby aborcję zalegalizować. No i te trzy panie ze sobą współpracowały. Pani Halimi była inicjatorką powstania tak zwanego Manifestu 433. To była taka bardzo gładko napisana przez panią właśnie de Beauvoir, taka manifestacja wyznania 343 kobiet, że miały aborcję i że to ich uratowało. No była to po prostu prowokacja, bo w tym czasie aborcja była uznawana za przestępstwo. No i one poprzez prezentację tego manifestu, popieranego również przez ministra zdrowia, w dosyć krótkim czasie doprowadziły do zmiany społecznej, a co za tym poszło, również do zmiany prawnej, czyli w 1975 roku została wprowadzona aborcja na żądanie. No i Francja zmieniła swoje oblicze. Te trzy kobiety mają na swoim sumieniu co najmniej kilkaset, jeśli nie kilka milionów dzieci. No i one mają być przykładem. Przykładem dla Francji, przykładem dla całego świata, no bo przecież nam to pokazano jako to, co mają najlepsze. Naprawdę nie mają niczego lepszego, naprawdę nie mają kobiet, które były zasłużone, które budowały bardzo dużo no, niesłychanie wspaniałych rzeczy, chociażby jak nasza Maria Curie-Skłodowska, która też przecież żyła i mieszkała w Paryżu, więc tak była połączeniem i Polski, i Francji. No ale proszę Państwa, to się wszystko na siebie nakłada. Takich kobiet mamy na świecie bardzo dużo. No dzisiaj, jak się człowiek rozejrzy, to można być przerażonym, bo te feministki takie bardzo lewicujące, wpatrzone w komunizm jak w święty obraz, które dążą do zabijania dzieci w łonach matek i twierdzą, że to jest prawo kobiety, to są kontynuatorki tych pań.
I one też bazują na tym, co było w Ameryce. W Ameryce też zaczynała kobieta, pani Sanger. Ona przede wszystkim lansowała aborcję dla imigrantów, dla tych, którzy byli mniej akceptowani społecznie, dla biedoty. I wydawało jej się, że to jest takie wielkie osiągnięcie. Dzisiaj mówimy, że to jest nacjonalizm i że to bardzo brzydkie zachowania. Kiedy były rozruchy ludzi czarnoskórych w Ameryce, no to w tym momencie Planned Parenthood, który jest jednym z głównych biznesów aborcyjnych, zaczął zakrywać jej wizerunki przed swoimi placówkami, bo było niewygodnie, bo ona właśnie mówiła, że dla tych ludzi aborcja powinna być w pierwszej kolejności. No i tak do dzisiejszego dnia jest, że dzieci obywateli afroamerykańskich ginie znacznie więcej niż innych. No ale o tym lepiej nie mówić, bo to jest przecież prawo kobiety i wielkie, wielkie osiągnięcie. No i tak mamy wszędzie. Dzisiaj jak się rozejrzymy, to mamy to samo i u nas w Polsce i w innych krajach. Ja nie chcę wymieniać tych wszystkich nazwisk. Mnie tu przychodzi może tylko pani Wanda Nowicka, która będąc szefową właśnie takiego ruchu feministycznego i proaborcyjnego w Polsce zaatakowała podczas konferencji w Kairze świętego Jana Pawła II za to, że powiedział, że aborcja to nie jest wyzwolenie i że to tak być nie powinno. Powiedziała publicznie na forum światowym, że papież krzywdzi kobiety. No i właśnie to jest cały wymiar tego wszystkiego. Dzisiaj mamy w rządzie takie panie, które dokładnie to samo powtarzają i które w taki właśnie lewacki i komunistyczny sposób naśladują to, co zrobiła Rosja sowiecka, czyli aborcja na żądanie jako program rządowy. No i mamy to wszystko razem zsumowane, no może w tym, co dzieje się obecnie w Ameryce, bo kandydatka na prezydenta, pani Kamala Harris, to jest znowu osoba, która jest feministką, która ma skrajnie lewackie poglądy i która się opowiada za aborcją totalną, czyli taką aż do urodzenia, a nawet w czasie porodu. Proszę Państwa, to pokazuje, że te kobiety wypływają niejako na wierzch w społeczeństwie, angażują się politycznie. One próbują pokazać, że przyszłość narodów, przyszłość kobiet jest poprzez wyzwolenie od rodziny i wyzwolenie od dzieci. I ten proces trwa i staje się coraz bardziej nasilony. Czy są inne kobiety, takie jak ja, które mają dzieci, które mają wnuki i które się z tego cieszą i które uważają, że rodzina to jest podstawa pewnej radości i samorealizacji? Takich kobiet jest więcej. Ale mamy w Polsce też panią Lempart, która, prawda, jest niesamowicie wulgarna, która w ogóle nie wiadomo, czy ona jest kobietą, bo tak się zachowuje, jakby miała wątpliwości. No może jest taką osobą jakąś tam bliżej nieokreślonej płci. W każdym bądź razie ona nagle pod Sejmem krzyczy, że 90% kobiet w Polsce popiera ją, popiera ruchy feministyczne i popiera aborcję. Przecież to jest wielkie, grubymi nićmi szyte kłamstwo. Tak nie jest. 65% albo nawet więcej polskiego społeczeństwa jest przeciwko zabijaniu dzieci na życzenie matki. To tak nie może być. Ale większość tych ludzi to są kobiety. Kobiety, które chcą być matkami, które mają dzieci, które o nie dbają, które wiedzą, że macierzyństwo przynosi mnóstwo radości. Więc proszę Państwa, popatrzmy na tą konfrontację również z tego kobiecego punktu widzenia i nie pozwalajmy im mówić w naszym imieniu. To jest bardzo ważne, bo czasami bywa tak, że kiedy matka jest zajęta w domu, to ona nie ma czasu na politykę, na właśnie jakieś akcje, na bieganie pod Sejmem, ale jeżeli się nie będziemy odzywać, to one nas przekrzyczą. I w tym momencie jaka przyszłość będzie dla naszych córek, jak to będzie wyglądało, czy one przekonają młode pokolenie, że to jest wyzwolenie?
Myślę, że nie, bo jednak marzenie o tym, żeby kogoś pokochać, żeby mieć dziecko, żeby je przytulić, żeby je karmić, żeby je wychować, to jest bardzo głęboko zaszyte w kobiecej naturze. No ale jeżeli następuje krzywda i brak równowagi i potem na to przychodzą właśnie takie komunizujące poglądy, to staje się to sytuacja bardzo niebezpieczna i tą drogą właśnie jest promowana cywilizacja śmierci. Do przemyśleń, proszę Państwa. Nazywam się Ewa Kowalewska, jestem szefem Human Life International w Polsce. Zajmuję się sprawami obrony życia już wiele, wiele lat i śledzę to, co się dzieje i widzę pewną eskalację, która następuje z każdego roku na każdy rok, również w innych krajach. To, co się stało we Francji, to, kogo nam tam pokazano, to był pewien kierunek, świadomy kierunek, żeby nas popchnąć w kierunku no właśnie cywilizacji śmierci, pokazać, że to jest ta cywilizacja, że pokazać, że to jest ta cudowna Francja. No ale czy pójdziemy drogą rewolucji francuskiej? Dotychczas nie bardzo mieliśmy na to ochotę. My raczej przeszliśmy jako Polacy przez komunizm nazywany socjalizmem w wydaniu rosyjskim, sowieckim i mieliśmy tego serdecznie dosyć. W związku z czym nie niszczmy tego, co udało nam się osiągnąć dzięki Solidarności, która opowiedziała się po stronie ochrony życia każdego dziecka od poczęcia i to jest bardzo ważne. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.hli.org.pl, gdzie znajdziecie Państwo bardzo dużo ciekawych informacji z Polski i całego świata. Do zobaczenia.